Wiedziałem, że to będzie kampania prasowa. Wiedziałem, że mamy 4 modele SOF do sfotografowania i że mamy do dyspozycji pałac w Jankowicach. Nie? To był jak gdyby taki cały set, punkt wyjścia. No i hasło rób co chcesz. Także pojechałem oczywiście co? Wizja lokalna. Pierwsza podstawowa rzecz. Co tam można zrobić? Oczywiście znowu nie wiem czemu, ale działo się to wszystko zimą, czyli było ciemno, zimno, ponuro. Pałac był w rozsypce, więc czy dworek w sumie, ale miało to swój klimat niepowtarzalny i robiąc tą wizję już wiedziałem, że w ogóle postanowiłem, to był, słuchajcie, 2008 rok, czyli jeszcze wtedy postanowiłem, że w ogóle całą kampanię sfotografuję na filmie, na średnioformatowym filmie, żeby tak jeszcze w ogóle podbić klimat taki oldschoolowy trochę tego całego miejsca i całej kampanii. Więc to było takie pierwsze poważne wyzwanie, żeby to zrobić na tip-top, dobrze, bo średni format nie wybacza za bardzo błędów i nie możesz oczywiście podejrzeć efektów tego, co robisz na bieżąco. Wizja lokalna była bardzo inspirująca. Po pierwsze, klatka schodowa, mocny punkt każdego dworku czy pałacu, mega inspirująca, więc tam wiedziałem, że na pewno coś muszę zrobić. Druga rzecz, salon, w którym był pofalowany od wilgoci parkiet, też niespotykana rzecz, popękany, także taka element takiej dekadencji i wręcz rozpadu był bardzo pociągający, właśnie znowu jako kontrast, tak jak baletnicę zestawiłem z tym betonowym, surowym wnętrzem, tak tutaj znowu piękne kobiety, super nowoczesne meble. Kontrastujemy ze starym wnętrzem, które się rozwala, gdzie, nie wiem, tapety odpadają ze ścian, wilgoć spływa po ścianach i tak dalej. Także to dobrze robi zawsze, nie? W moim przypadku ja czuję takie kontrasty bardzo. Kolejna rzecz, właściwie nie wiem skąd mi się wziął koncept na sfotografowanie modelki z abażurem, ale wiedziałem, że po prostu to będzie na pewno taki fajny, wyjątkowy, abstrakcyjny zupełnie pomysł. Teraz mogę powiedzieć po 12 latach, że jest to jedno z moich ikonicznych zdjęć w portfolio i też każdy, kto wie, co robię i wie, jak robię, to wie doskonale, że każda moja działalność fotograficzna jest po to, żeby złożyć hołd kobiecie i jej pięknu, który bije z kobiety, tej tajemnicy, którą cały czas na nowo próbuję odkryć. Także to wyszło też całkiem spoko. To było dość duże wyzwanie, jak to zrobić technicznie. Też nie jestem żadnym mistrzem Photoshopa. Tak jak wiecie, w przypadku Leonory Jimenez musiałem wręcz zlecić na zewnątrz pewne zabiegi, bo sam nie potrafię takich rzeczy robić. Tak tutaj po prostu metodą prób i błędów podwiesiłem odpowiednio na stelażach abażur, który wcześniej sobie gdzieś tam nabyłem na targu. Poprosiłem znajomego elektryka, żeby sporządził mi, spreparował jakieś oświetlenie bezpieczne do tej całej konstrukcji. No i takim autorskim, półprofesjonalnym, półamatorskim sposobem udało się zrobić tą całą scenografię. Tutaj świetnie się to zakomponowało jako po prostu wnętrzarskie zdjęcie, które de facto jest aktem, jest czymś artystycznym, abstrakcyjnym i też reklamą produktu. Chyba to było najbardziej kontrowersyjne zdjęcie z tych 4, które w kampanii zrobiliśmy. Drugie, które się ociera troszkę o akt, to zdjęcie na klatce schodowej, gdzie tak naprawdę jest tak skonstruowana kompozycja zdjęcia, że wzrok biegnie po schodach za panami, taką parą 2 facetów, którzy wnoszą sofę po schodach do góry. Dopiero gdzieś na końcu ten wzrok zatrzymuje się na kobiecie, która na górze oczekuje albo po prostu sobie tam stoi. Także tutaj też jest niedopowiedziana historia, lekko perwersyjna może być, bo przecież jesteś tym, co widzisz. Także każdy może na swój sposób sobie tą historię dopowiedzieć. Na tym mi właśnie bardzo zależy w fotografii, żeby jedną klatką filmową, jednym tak naprawdę kadrem opowiadać filmy całe, czyli żeby w naszej wyobraźni zafunkcjonowała jakaś własna opowieść, coś, co będziemy mogli sobie we własny sposób zinterpretować.
Kolejne mega wyzwanie to ujęcie z koniem. Wiele osób pyta, czy to było w ogóle wklejony koń w kadr. Zobaczcie film, jest tak jak było, czyli wszystko się działo w realu. Jestem zwolennikiem jak gdyby realizacji wizji na maksa. To, co mogę zrobić w realu i sfotografować, to robię. Nie jestem zwolennikiem, wiecie, doklejania rzeczy, komponowania i tak dalej. Lubię to przeżywać po prostu, nie? I mieć takie poczucie, to kocham w fotografii właśnie, że tworzysz własne światy, nie? I na chwilę możesz, wiesz, no stać się takim reżyserem i po prostu zarządzać, wiesz, rzeczywistością troszeczkę wręcz, nie? Już nie chodzi o dyrygowanie planem, ale mówisz sobie, dobra, to ma tak wyglądać i wszystko się dzieje wokół, wszechświat ci sprzyja i ekipa i ludzie, z którymi pracujesz i to się dzieje, nie? To jest fenomenalne. Dlatego właśnie to zdjęcie z koniem też było takie, że nagle no, było hasło, potrzebuję konia na planie. To też znowu z pomocą przyszedł pan prezes Ryszard Balcerkiewicz, o którym właśnie powinienem wspomnieć na samym początku, bo przecież to on był tą osobą, która no, kibicowała mi w pewien sposób, bo oczywiście miałem już wcześniej jakiś dorobek, zrobiłem kalendarz dla Kulczyk Tradex z samochodami marki Porsche, kilka autorskich projektów, także było widać, co tam mi w duszy gra. Ale też z drugiej strony było to ogromne zaufanie ze strony prezesa dużej firmy, która ma już swoją też markę, która ma jakiś konkretny budżet na dużą kampanię prasową, żeby powiedzieć takiemu brodziakowi, wiesz, rób sobie co chcesz i tam wymyślaj. Także to niesamowity szacunek i wdzięczność dla pana Ryszarda, z którym mam kontakt serdeczny do dzisiaj, no bo takie rzeczy jak gdyby tworzą artystę, ale też tworzą markę, nie? Mówię tu o Noti. Myślę, że ta kampania 4 fotografii przeszła do historii jako na pewno wyrazista. To jest też ważne w fotografii, żeby robić takie rzeczy, obok których trudno przyjść obojętnie. Nie chodzi o to, żeby prowokować na siłę jakimś tanim zabiegiem i czymś wulgarnym, ale właśnie chodzi o to, żeby tak zagrać obrazem, żeby właśnie wyzwolić tą wyobraźnię i różne dzikie skojarzenia, które gdzieś tam w nas zawsze drzemią. Koń jest taką właśnie opowieścią, właściwie niewinną. Salon, kominek, piękna sofa, jeszcze piękniejsza modelka Ania Kapera. Fantastycznie wszystko się złożyło, tylko jedyny problem był taki, jak tego konia tam wprowadzić i jak go ustawić, żeby on w ogóle na chwilę zechciał spojrzeć w obiektyw. To było ogromne wyzwanie. Mogę wam powiedzieć w tajemnicy, że nie był to salon, tylko foyer tego dworku. I to, który wyglądał jak salon, czyli to jak gdyby było na plus dla nas, że ten koń, który nazywał się Ventus, właśnie sprowadzony z podpoznańskiego Puszczykowa, ze stajni pod Puszczykowem. To był taki koń estradowy od zadań specjalnych, także jak gdyby nie był spłoszony totalnie, ale też nie dał, wiecie, no to jest zwierzę, trudno nad nim zapanować. Finalnie wpadliśmy na pomysł taki, żeby w ogóle móc zrobić to zdjęcie. Poprosiłem tresera Ventusa, żeby się położył pod nim za sofą i jakoś próbował go uspokoić, żeby w ogóle można było wykonać to zdjęcie. Pamiętajcie, że robiłem to ujęcie na średnioformatowym aparacie, ciemno, zimno, nie robię na fleszach w ogóle zdjęć, wszystko na świetle zastanym, ewentualnie dopalonym, czymś tam lekkim. Fleszy używam tylko do tych, wiecie, lamp halogenowych, które stanowią pilota, żeby tam sobie miękkim światełkiem coś doświecić, ale nie flash. Także wymogi takie czasowe, techniczne były masakryczne, żeby to wyszło w ogóle ostro i w miarę przyzwoicie technicznie. Dlatego no, dzięki temu panu treserowi też udało się zrobić to jedno ujęcie. Bodajże no, miałem rolkę, słuchajcie, rolka średnioformatowego aparatu zawiera 10 zdjęć, nie? Także no masz 10, tak? Nie 1000, nie 2, 10 zdjęć. I tyle też wykonaliśmy tych prób i jedną z nich była tak, gdzie faktycznie ten Ventus łaskawie na chwilę spojrzał. Ania była w pełnej gotowości, mimo że ten Ventus tam ją szturchał głową, robił różne dziwne rzeczy. Udało się to zrobić, to było ogromne wyzwanie. Efekt finalny, no taki po prostu, no, koń w salonie. Co miało to oznaczać, co chciałem przez to powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia. Ale miałem ochotę to zrobić.
No i ostatnie zdjęcie z 4 to zdjęcie w tym salonie z parkietem. Nazywamy je parkiet. To jest, mamy lampę, schody, konia i parkiet. 4 fotografie z cyklu Noti, które też są dostępne w galerii jako fotografie autorskie, limitowane, które sobie funkcjonują już od lat w obiegu galeryjnym. I to jest kolejny jak gdyby fajny aspekt tego, sukces w sumie tej sesji, że ona ma drugie życie swoje, nie? I to mnie jako artystę najbardziej cieszy, że te fotografie cały czas żyją, że one zdobią wnętrza innych ludzi, że no, żyją z innymi ludźmi tak naprawdę, że ci ludzie przechodząc obok tych fotografii mogą właśnie się na chwilę przenieść do innego świata i swojego własnego. Także 4. fotografia, parkiet. Tu mnie zafascynował ten salon z pofalowanym parkietem, który był już popękany. Także jest on właśnie wkomponowany w kadrze idealnie, bo wrażenie, jak gdyby na tych fotografiach nie do końca widać, że jak tam było zimno, jak to było zdewastowane wszystko, bo czarno-biała fotografia to jak gdyby obroniła. Ale ten parkiet daje ewidentny sygnał, że coś jest nie tak. I tu znowu ten kontrast, tak, że mamy 2 pokojówki w kadrze, które dbają o wychuchane, wypieszczone, piękne wnętrze z piękną modelką, która leniwie sobie leży na sofie, ale do tego jest właśnie ten popękany parkiet, który wprowadza pewną dozę niepokoju, no jest po prostu w opozycji do tego, co idealne. I taki prosty zabieg, myślę, też buduje fajną historię, taki znak zapytania, nie? O co chodzi? If you like this video, you know what to do. Thanks for watching.